Kolejny odcinek o tarocie. Cześć, kłaniam się nisko i zaczynamy. Tak więc mamy tarot, zbiór 78 kart, z których każda ma swoją unikalną symbolikę i znaczenie. Karty te są wykorzystywane do przepowiadania przyszłości, ale także do rozwoju osobistego i duchowego. Jednym z najważniejszych i najmocniejszych arkanów talii tarota jest karta cesarza. Karta cesarza przedstawia wizerunek mężczyzny w wieku dojrzałym, siedzącego na tronie z brodą i koroną na głowie. Jego strojem jest zwykle czerwona sutanna. W jednej ręce trzyma berło, w drugiej glob ziemski. Za jego plecami widnieją góry. W tym podcaście skupimy się na interpretacji karty cesarza, omawiając jej symbolikę w 3 głównych aspektach życia: relacjach, zdrowiu i finansach. Przeanalizujemy zarówno pozytywne, jak i negatywne znaczenia tej karty, a także porównamy ją z innymi kartami królów w talii tarota. Cesarz reprezentuje energię męską, ojcostwo i rządy. Jest uosobieniem zasad, regulacji i porządku oraz reprezentuje zasady patriarchatu. Może również symbolizować struktury społeczne i władzę, takie jak rządy i instytucje, które zapewniają porządek i stabilność w społeczeństwie. Berło, które trzyma w ręce, symbolizuje władzę i autorytet, a globus, którym rządzi, reprezentuje kontrolę i władzę nad światem. Jego umiejscowienie podczas odczytywania karty może wpływać na interpretację. Na przykład, gdy globus jest trzymany w lewej ręce, oznacza to kontrolę nad sferą duchową, a gdy trzymany jest w prawej ręce, oznacza kontrolę nad sferą materialną. Kolorystyka karty cesarza jest zwykle zdominowana przez odcienie czerwieni, złota i niebieskiego. Czerwień symbolizuje władzę, pasję, determinację. Złoto oznacza bogactwo, sukces i również władzę. A niebieski reprezentuje stabilność, zaufanie i odpowiedzialność. Ogólnie rzecz biorąc, karta cesarza reprezentuje siłę i stabilność władzy, zasady i hierarchii, które jest potrzebne do utrzymania ładu w społeczeństwie. Gdyby tą kartę po kolei rozpatrywać jako dalszą część wędrówki głupca, tak jak to we wcześniejszych odcinkach mówiłem, to cesarz symbolizowałby ojca, silnego, męskiego, odpowiedzialnego i ochraniającego. W karcie cesarza widoczne są cechy takie jak stanowczość, determinacja, opanowanie i zdolność do kierowania. Te same cechy mogą być przydatne w roli ojca, które wymaga podejmowania decyzji, kierowania i chronienia rodziny. Symbolika karty cesarza w tarocie ma związek z siłą woli, zdolnością do rządzenia i zapewnienia stabilności. Cesarz reprezentuje władzę, porządek i kontrolę nad sytuacją. Karta ta może symbolizować potrzebę ustalenia priorytetów, określenia celów i koncentracji na ich osiągnięciu. Cesarz może również reprezentować ojcostwo, męskość i dziedzictwo, a także sprawiedliwość i prawo, żeby nie powiedzieć w odwrotnej kolejności. W karcie cesarza postać ta siedzi na tronie z wyobrażeniem berła i globusu, symbolizując swoją władzę. Na karcie może pojawić się również tło gór, co oznacza siłę i stabilność. Kolor czerwony na karcie reprezentuje moc, władzę. Karta cesarza może także symbolizować potrzebę odważnego podjęcia decyzji oraz realizacji swoich planów i projektów. Długa biała broda cesarza może symbolizować mądrość, dojrzałość, siłę, autorytet. Mężczyźni z długą białą brodą są uważani za takich poważniejszych. Broda bywa także kojarzona z męskością, dojrzałością, co w kontekście karty cesarza może odnosić się do zdolności do podejmowania trudnych decyzji, zapewnienia stabilności oraz odpowiedzialności za innych. Ponadto biały kolor brody może symbolizować czystość, harmonię i duchową wiedzę. Często podkreśla się też związek tej karty z męskim aspektem, ale także z ziemią, która symbolizuje mocne fundamenty. Z jednej strony ziemia może symbolizować stabilność i fundament, na którym budowane są rzeczywiste, trwałe struktury.
Cesarz jest postacią, która trzyma się mocno ziemi i stara się zapewnić stabilność swojemu królestwu. Reprezentuje on siły uporządkowane, które są niezbędne do budowania trwałych fundamentów. Z drugiej strony Ziemia może być również interpretowana jako związana z płodnością i cyklicznością życia, czyli tutaj takie właśnie ojcostwo wcześniej przeze mnie wspominane. Cesarz reprezentuje potęgę, która kontroluje te siły i dba o to, by w naturze zachowane były właściwe proporcje. Ten aspekt męski przeciwstawny czy raczej współdziałający z aspektem cesarzowej. Ziemia jako symbol płodności wskazuje, że cesarz może mieć zdolności do tworzenia i budowania nowych rzeczy, a także do tworzenia życia, ale tylko wtedy, gdy pozostanie na ziemi, czyli gdy będzie trzymał się tej sztywnej takiej rzeczywistości. Ostatecznie Ziemia w karcie cesarza może symbolizować równowagę między duchem a materią, pomiędzy wysokimi ideami a konkretnymi czynnościami. Cesarz, jako lider, musi wykazać się równowagą między tymi dwoma aspektami, aby osiągnąć sukces i trwałość swojego królestwa. Jeżeli chodzi o cesarza w kontekście relacji, karta cesarza może symbolizować pozytywne aspekty takie jak stabilność, zaufanie i ochrona. Osoba interpretująca tę kartę w kategorii miłości i relacji może odczuwać potrzebę posiadania stałego, bezpiecznego związku, który zapewni jej poczucie stabilności i pewności. Cesarz może też symbolizować silnego i ochraniającego partnera, który jest gotów chronić i dbać o swoją partnerkę oraz podejmować decyzje w interesie związku. Ta karta może zatem sugerować potrzebę równowagi pomiędzy partnerami, w której jedna osoba jest silna i stabilna, podczas gdy druga może być bardziej uległa i podporządkowana. Karta cesarza może również symbolizować zaangażowanie w długotrwały związek i dążenie do budowania trwałych więzi. Osoba interpretująca tą kartę w kontekście miłości i relacji może odczuwać potrzebę stałego i trwałego związku, w którym partnerzy są gotowi na poświęcenie i wysiłek w celu utrzymania silnej więzi emocjonalnej. W kontekście miłości i uczuć karta cesarza może symbolizować również te negatywne aspekty, takie jak nadmierna dominacja, brak elastyczności i otwartości na potrzeby partnera, ale także brak emocjonalnego zrozumienia i empatii. Osoba interpretująca taką kartę w kontekście miłości i relacji może odczuwać, że jej partner jest zbyt dominujący i składa się do podejmowania decyzji samodzielnie, bez uwzględnienia jej opinii i potrzeb. Cesarz może również symbolizować brak takiej elastyczności i otwartości na zmiany, co może prowadzić do stagnacji i braku postępu w związku. Karta cesarza może także sugerować, że jedna osoba w związku poświęca swoje własne potrzeby i cele na rzecz partnera, co może prowadzić do braku równowagi i nierówności. W takim przypadku karta może symbolizować potrzebę pracy nad równoważeniem potrzeb i pragnień obojga partnerów w związku. W kontekście pracy i finansów karta cesarza może symbolizować aspekty takie jak siła woli, stabilność, kontrola nad sytuacją, ale też skuteczność i organizacja. W kontekście pracy taka osoba może odczuwać, że posiada silną wolę i determinację do osiągania celów. Jest zorganizowana i skuteczna w podejmowaniu decyzji oraz potrafi kontrolować sytuację. Cesarz może symbolizować też stabilność i trwałość w pracy lub biznesie, co oznacza, że osoba ta może cieszyć się długotrwałymi korzyściami finansowymi i zawodowymi. Jednakże może również sugerować, że osoba ta zbyt wiele uwagi poświęca pracy, karierze lub finansom, co może doprowadzić do zaniedbywania innych aspektów życia. W takim przypadku ważne jest, aby zachować równowagę między życiem zawodowym a prywatnym oraz zdrowiem psychicznym i fizycznym.
Cesarz może mieć negatywne aspekty, takie jak nadmierna kontrola, brak elastyczności, arogancja i niezdolność do pracy. Osoba interpretująca tę kartę w kontekście pracy może czuć, że ma zbyt dużą kontrolę nad sytuacją lub pracownikami, co może prowadzić do konfliktów lub niechęci do współpracy. Cesarz może również oznaczać brak elastyczności lub niechęć do zmiany kierunku, co może prowadzić do stagnacji, utraty możliwości rozwoju. Innymi takimi negatywnymi aspektami tej karty może być arogancja lub nadmierne poczucie własnej wartości, co może wpłynąć też na relacje między ludźmi i biznesami. Osoba taka może skupiać się jedynie na aspektach materialnych i finansowych swojego życia, ignorując inne ważne obszary. W skrajnych przypadkach cesarz może symbolizować tyranię lub nadużywanie władzy w miejscu pracy i biznesach, co negatywnie wpływało na współpracę z taką osobą. W kontekście zdrowia cesarz raczej jest kartą pozytywną. Symbolizuje osobę, która ma wpływ na swoje zdrowie i na swoje ciało. Może prowadzić do podejmowania zdrowych wyborów i podejścia do zdrowia w sposób odpowiedzialny i konsekwentny. Może też symbolizować dyscyplinę, której osoba potrzebuje, by osiągnąć swoje cele zdrowotne, takie jak utrzymywanie zdrowej diety, regularne ćwiczenia i odpowiednie nawyki związane z odpoczynkiem i relaksem. Może także symbolizować stabilność i kontrolę, co może pomóc w radzeniu sobie ze stresem i niepokojami związanymi z problemami zdrowotnymi. Osoba interpretująca tą kartę w kontekście zdrowia może mieć poczucie, że ma kontrolę nad swoim zdrowiem i może osiągnąć swoje cele, co może prowadzić do pozytywnego podejścia i większej motywacji do utrzymywania zdrowego stylu życia. Negatywne aspekty cesarza mogą obejmować niezdrową potrzebę kontrolowania swojego ciała lub zdrowia innych osób. Mogą też kierować się ambicjami i potrzebą osiągnięcia idealnej kondycji fizycznej, co może prowadzić do przesadnej intensywności w treningach lub stosowania nieracjonalnych diet i suplementów. Negatywnie cesarz w kontekście zdrowia może również obejmować brak elastyczności i zdolności do dostosowania się do zmian, co może prowadzić do braku akceptacji do nowych warunków i narażenia się na niezdrowe nawyki lub stres. No a w takim razie jak się ma cesarz do królów? Dlatego, że jednak królowie są dosyć podobni w niektórych aspektach do cesarza. Cesarz natomiast jest jeden i najczęściej cesarz jest taką kartą zarządzającą królami. Tak jak miało to mniej więcej, tak jak miało to zastosowanie w średniowieczu, gdzie cesarz stał nad królami. Karta cesarza i na przykład król mieczy w tarocie przedstawiają bardzo pozytywne cechy, takie jak determinację, władzę, mądrość, umiejętności przywódcze. Jednakże król mieczy jest bardziej skoncentrowany na myśleniu i intelekcie, podczas gdy cesarz skupia się bardziej na podejmowaniu działań i osiąganiu celów. Często karta cesarza odnosi się do władzy, którą się już osiągnęło, podczas gdy król mieczy skupia się bardziej na zdobywaniu tej władzy i na takim podkopywaniu cesarza. W kontekście pozostałych królów w tarocie karta cesarza często jest porównywana też do króla monet lub króla kielichów. Król monet skupia się na materialnych aspektach życia, takich jak finanse i posiadanie, podczas gdy cesarz skupia się bardziej właśnie na władzy i kontroli. Z drugiej strony król kielichów odnosi się do emocji, uczuć i relacji, podczas gdy cesarz skupia się bardziej na działaniach i podejmowaniu decyzji. Natomiast król buław to karta troszeczkę inna niż cesarz. Obie karty reprezentują silne i pewne siebie postacie. Król buław jest związany tak z ogniem już bardziej niż z ziemią i z pasją. Jego energia jest kreatywna i dynamiczna. Jest to taka karta przedstawiająca przywódcę, który potrafi inspirować i motywować innych do działania, a także podejmowania szybkich decyzji.
Natomiast cesarz symbolizuje kontrolę i stabilność oraz taką potęgę, ale w takim bardziej tradycyjnym, strzeżonym konwencjami stylu. Tak więc, czy królowie podlegają cesarzowi? No, w różnych aspektach życia zwykle nie są bezpośrednio podrzędnymi kartami cesarza. A każda z kart ma swoją unikalną symbolikę i znaczenie. A królowie są interpretowani w zależności od kontekstu pytania oraz sytuacji. Jednakże ze względu na swoją władzę i kontrolę, cesarz jest uważany za jedną z najpotężniejszych kart w talii Tarota. No, nie bez powodu jest w arkanach głównych. Jako karta reprezentująca władzę i autorytet, cesarz może być interpretowany jako lider grupy. Osoba reprezentowana przez tą kartę może mieć tendencję do narzucania swojego sposobu myślenia i podejmowania decyzji, ale również potrafi stanąć na wysokości zadania i działać w sytuacjach kryzysowych. Jako lider grupy cesarz może symbolizować stabilność, zaufanie i determinację. Jednocześnie jego tendencja do kontrolowania sytuacji i narzucania swojego zdania może wywoływać konflikty i opór wśród członków grupy. Tak więc na podstawie powyższych opisów można podsumować, że karta cesarza w tarocie symbolizuje męski aspekt władzy, stabilność, porządek, kontrolę. Reprezentuje także ziemię i wszystko, co z nią związane. Takie fundamenty, trwałość i ugruntowanie. Karta ta ma pozytywne aspekty, takie jak zdolność do kierowania organizacji, wytrwałość, odpowiedzialność i szacunek dla tradycji oraz autorytetów. Jednak podobnie jak każda karta tarota ma również swoje negatywne aspekty, takie jak skłonność do zbytniego kontrolowania i nieufności wobec innych, brak elastyczności i otwartości na zmiany. I to by było na tyle w tak długim odcinku. Jeśli jeszcze tu jesteś, to bardzo Ci dziękuję za wysłuchanie i jeśli tego jeszcze nie robisz, to zasubskrybowanie mojego kanału. Na dzisiaj to tyle. Cześć.